Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stadowski, Północny Londyn. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi, czyli winylowanie na ekranie, winylowanie na ekranie. Zaczynamy! Zaczynamy spotkanie, winylowanie na ekranie. Sorry, nie wiem kto wygrał, czy ktoś w ogóle wygrał, czy ktoś w ogóle dał prawidłową odpowiedź, ale wydaje mi się, że tak. Odpowiedź miałem może nie tyle w głowie, ale na głowie. Odpowiedź na pytanie na mojej głowie była. Mianowicie, co? Strawberry Beret. Strawberry Beret to właśnie tytuł piosenki, o którym mi się rozchodziło. I ten beret był na głowie. Koło mego sklepu przychodziła pani z beretem malinowym. Oczy otworzyłem, no i kurde, Prince. Dobre pytanie na konkurs. Pytam się panią, gdzie pani kupiła, w jakim sklepie ten beret. Tu i tu, ale nie wiem, czy tam są. Udałem się parę dni później. Był ostatni, kupiłem. Udało się, także specjalnie na pytanie konkursowe, specjalnie na tą okazję kupiłem berecik. Dobrze, na tyle na temat beretów, na temat Prince'ów. Mam nadzieję, że faktycznie ktoś wygrał. Zaczynamy od małych płyt. Od 7-calowych singli, w sumie od epek. To znaczy mam jeszcze mniejsze płyty kompaktowe, ale to nie dzisiaj, nie jutro. Przy najbliższej okazji pochwalę się tymi płytami, które będą niebawem w sklepie Popmaster Records Shop. A na razie zaczynamy od 7-calowych epki. 64 rok. W 64 roku wyszła monofoniczna płyta Non Je ne regrette rien. Tak chyba to brzmi. Pani Piaf. Edith Piaf, proszę bardzo. Także Piaf, to co to było? Wróbelek. Wróbelek wydał taką płytę. Epkę 4 piosenkami. Non je ne regrette rien. La vie, l'amour, mon Dieu, le mots d'amour. Okej, śmieję się z mojego francuskiego. Tragiczne. Chyba gorzej niż tragiczne. Dobrze. I jeszcze jedna epka. Wykonawca to Nat King Cole. Nat King Cole, epka, czyli singiel z 4 utworami na 45 obrotach. A co my tu mamy? Love is the thing. Tu na górze jeszcze sobie. Stays as sweet as you are. When I fall in love. Where can I go without you? Part 1. Czyli tych epek było więcej niż jedna część, bo to jest część pierwsza. Myślę, że i część druga się pojawiła, a może i trzecia. Frank Sinatra też wydawał właśnie jakieś tam albumy na epkach. To na 3 epkach to się znajdowało. No dobrze, na tyle o co chodzi o single. Teraz maxy singielek. Jedyny, grupa Roxette. Dressed for Success. Proszę bardzo. Dressed for Success. Roxette, na drugiej stronie The Look i The Voice. Look Sharp. Tak nosił album, z którego pochodzą właśnie te 3 kawałeczki. To na tyle już singli, maxy singli. Niewiele, tak jak wspominałem. I pora na glam rock. Glam rock zaczynamy od czego? Od By City Rollers, Once Upon a Star, pewnego razu gwiazda, By City Rollers. Okładka ciekawa, bo pokażę wam. Ops, wyciągają się takie zakładeczki. Także tak to zrobione. Jeszcze raz By City Rollers i album pod tytułem Rollin. Rolowanie na ekranie płyt winylowych. Rollin, ok. By City Rollers. Po By City Rollers mamy największe przeboje grupy Smokey. To jest wytłoczone. To zdjęcie. To jest wytłoczone. I co my tu mamy? Między innymi Layback in the Arms of Someone. I Meet You at Midnight. Living Next Door to Alice. Pamiętam wersję niemiecką. Who's the fucking Alice? Tak, sorry, to tak Niemcy śpiewali, no. Okej, Back to Bradford, bo oni z Bradford pochodzą i tak dalej. Oprócz tego mamy jeszcze The Very Best 14, The Very Best of Smokey, 14 hit singles. Proszę bardzo, 14 singlowych przebojów o Carol Living Next Door to Alice, It's Your Life, For a Few Dollars More. Fantastyczne przeboje. A przede mną następna fantastyczna płyta, 1977 rok. Sprawdzę, czy jest plakat. Zdaje się, że nie ma. Zdaje się, że jest. Dobrze, zaczniemy od plakatu. Płyta fantastyczna. Do tego fantastyczny plakat. Proszę bardzo. Czy poznajecie zespół?
Poznajecie? 77 rok. Z tego co słyszałem, po nagraniu, po wydaniu tego albumu i po pierwszej piosence z tego albumu i po tytule w ogóle tego albumu, wszystkie hotele w Kalifornii gościły zespół za darmo. Zespół The Eagles, album Hotel California. Proszę bardzo, Hotel California i jego album 76 roku. Myślałem, że 77. Piękna okładeczka zachowana, gatefold, piękna płyta w pięknym stanie, no i plakat w mintowym stanie też. Okej, teraz mamy coś rockowo-folkowo. Jerry Rafferty i Night Owl. Jerry Rafferty, jego album Night Owl. Oprócz tego mamy jeszcze Jerry Rafferty, Snakes and the Ladders. Węże i drabiny. Proszę bardzo. Tu mamy drabinę i wąż. Co jeszcze w Popmaster? Już niebawem. Na stronie internetowej już jest, a w sklepie niebawem. Doczekacie się. The Police, Outlands d'Amour. Proszę bardzo. Outlands d'Amour. Oprócz tego mamy, to coś muszę sobie zmienić. Ostatnią płytę wyciągnę i zacznie prawie ostatnią. Ostatnią, trzecią od końca. Dobrze. Wtedy w kolejności polecimy. Obrazki z wystawy Mussorgsky. Emerson, Lake and Palmer i grają obrazki z wystawy Mussorgskiego. Teraz Emerson, Lake and Palmer i Words. Proszę bardzo. Też Treeford okładeczka jak w poprzednim odcinku Bee Gees. Tak samo Emerson, Lake and Palmer wydał album podwójny na Treeford okładeczce. I tu piękny kawałeczek, który się bardzo podoba. Może nie jest to najwyższa szczytowa forma zespołu, ale mimo tego uwielbiam ten kawałek C'est la vie. Aaron Neville śpiewał jeszcze swego czasu C'est la vie, ale to całkiem dwa inne utwory. Fantastyczny kawałeczek. Aż płakać się chce, jak się człowiek to słucha. Teraz mamy koncercik. Phil Collins, Serious Hits Live. Poważne przeboje na żywo. Tak się złożyło, że dwie płyty wsadziłem do jednego rękawa. Przerzucimy. Wkładeczki oryginalne. Tak. Teraz pierwszej. Proszę bardzo, tak to wygląda. Z tego co pamiętam, mintowe płyty, mintowa okładka i mintowe wkładeczki. To na popmaster.pl. I następna płytka. Już nie Phil Collins, a grupa. I pozostało nas trzech. Oglądałem w nocy. Te płyty, znaczy nie w nocy, nad ranem, -3. Oglądałem i były problemy z włożeniem płyt do środka, to wkładałem, żeby nie uszkodzić płyty, wkładałem właśnie do środka, ale tutaj. Nie do koperty do środka, tylko między zakładkami. Między folderem. I pozostało nas trzech, grupa Genesis. Oprócz tego ABBA Cup. To jest wytłoczone wszystko. ABBA Cup jest taki, że te kolory się zmieniają na... Po prostu masz płytę ABBA Cup, kolega ma, ktoś ze znajomych, ale te kolory po prostu mogą występować w innym miejscu, nie tak jak tutaj. Także to taka ciekawostka. Jest chyba 7 wariacji tej okładki, jest 7 wersji tej okładki. Tak samo jak wyjściowymi drzwiami Led Zeppelin, też jest 7 okładek. Na pierwszy rzut oka jest dokładnie ta sama okładeczka, ale jak się przejrzysz, nie, jednak okładka co innego przedstawia. No dobra, wracamy do Genesis. Płyta nazywa się Mama, z powodu pierwszego utworu, który jest na tej płycie, Mama. Oprócz tego Home by the Sea, oprócz tego, co tam, Illegal Alien i oprócz tego jeszcze co mamy, That's All. Takie kawałeczki. Ta płyta zresztą parę dni temu się w poprzednim odcinku, może parę odcinków do tyłu też się pojawiła. Genesis. The Lamb Lay Down on Broadway. Baranek leży na Broadwayu. Koncert podwójny, okładeczka niestety rozklejona, w słabym stanie. Płyty już nie pamiętam, bo jeszcze nie pojawiła się na stronie www.popmaster.pl, ale się niebawem pojawi. Już niemalże na zakończenie Grave New World, Straths, podwójny album, Grave New World. Wypadło. Treeford okładeczka. Proszę bardzo. Tak to wygląda pięknie. Też nie pamiętam stanu płyty, ale sprawdzicie to sobie na www.popmaster.pl. I na zakończenie mówię, że pop będzie. No tam był Edith Piaf i Roxette Pop. I na zakończenie Chris de Burgh, Man on the Line, albumik. I oprócz tego Into the Light. I to na tyle w tym odcinku.
Zapraszam Was do następnego spotkania, które niebawem. Nachylę się po trąbkę, bo uwielbiam mieć dźwięk. Ups. Jestem. Kończymy. Słuchajcie, kończymy ten odcinek i zapraszam Was do następnego spotkania, a tam malutka porcja jazzu, popu, flamenco i jeszcze czegoś. A to już w następnym odcinku. To na razie, trzymajcie się.